Do tej pory samochód, który stoi za moimi plecami w garażu, omijaliśmy szerokim łukiem. Mówiąc eufemistycznie, nie było nam z nim po drodze. Z różnych względów. Co zatem sprawiło, że po 3 latach od premiery mimo wszystko postanowiliśmy Wam go pokazać? Tak, macie rację. Pieniądze. Przed Państwem Toyota Beyond 04X, a w skrócie BZ4X. No na pewno nie jest to najładniejsza Toyota. Bez dwóch zdań nie jest to też najszybszy elektryk. Nie ma wątpliwości co do tego, że nie jest najszybszy zarówno pod względem przyspieszenia do setki, jak i czasu ładowania. Nie imponuje pojemnością akumulatora ani zasięgiem. Nie imponuje czasem ładowania, ani mocą ładowania, ani krzywą ładowania, ale ma coś, czym naprawdę nam zaimponował. Cenę. Ponieważ jeżeli macie kartę dużej rodziny albo działalność normalną gospodarczą i weźmiecie dopłatę z programu Nasze Auto, to Toyota BZ4X będzie Was kosztowała 138 tysięcy złotych. A jeżeli do tego zdecydujecie się zezłomować jakiegoś swojego starego grata, na przykład Supra MK4 w myśl ekologii, to jeszcze dopłata wzrośnie o 10 tysięcy złotych i to auto kosztowało będzie 128 900 złotych. To mniej niż, i to w każdym przypadku, czy 128 czy 138 tysięcy złotych, mniej niż podstawowa, najtańsza Corolla Cross z silnikiem hybrydowym 1.8. Co więcej, to porównywalna cena jak cena Yarisa Cross, a ten samochód jest nieporównywalnie większy od tych dwóch. Co więcej, jest większy nawet od RAV4, bo ma od niej 16 cm większy rozstaw osi i jest dłuższy o 9 cm. Od wspomnianej Corolli Cross jest dłuższy o 23 cm. Jest i od RAV4, i od Corolli Cross szerszy. Od RAV-ki jest dosłownie 3,5 cm chyba niższy, natomiast od Corolli Cross jest też wyższy. Więc w cenie Yarisa Cross dostajecie samochód większy niż RAV4. I to jest clue w przypadku tego samochodu. Cena. Jest jeszcze drugie clue, ale do niego wrócimy za chwilę. Natomiast teraz chwilę skupmy się na wyglądzie tego auta. Z przodu jest ok, ale patrzycie z tyłu i mówicie, no ja pierdzielę, zaprojektował to jakiś paralityk. I to w przedszkolu, będąc nauczycielem grupy starszaków, którym kazał skrobnąć ten zgrabny tył. Ale to wszystko podobno ma tutaj, pełni swoją funkcję i swoje zadanie. Na przykład ten spoiler z tyłu, zobaczcie, ma takie podwójne w zasadzie wydłużenia na bokach. Po środku jest płaski. To pomaga z jednej strony oczyszczać szybę z deszczu, dwa, powoduje mniejsze wibracje za samochodem. Nawet ten spoilerek tutaj ma za zadanie poprawiać aerodynamikę i takich elementów na samochodzie jest sporo. Ale mam takie spostrzeżenie, że Toyota wszystkie swoje samochody z alternatywnymi napędami projektowała po to brzydkie, żeby zwracały na siebie uwagę. Spójrzcie na pierwszego Priusa. Był w swoich czasach po prostu brzydki. Spójrzcie na Priusa plug-in, czyli taki pierwszy plug-in Toyoty. Przebrzydki. Spójrzcie na Toyotę Mirai pierwszą. Była ohydna i to jest podobno pierwszy elektryk Toyoty, taki prawdziwy, tak przynajmniej się powszechnie sądzi. W związku z tym też musi być brzydki, żeby zwracał na siebie uwagę. Ale tak naprawdę to wcale nie jest pierwszy elektryk Toyoty. Wyobraźcie sobie, że już w 1996 roku Toyota wypuściła serię RAV4 EV. Auto miało oszałamiającą moc 70 koni. Zasięg 150 km. Na te 150 km ładowało się 5 godzin, a kosztowało w 1996 roku 44 tysiące dolarów, czyli tyle, co Lexus LS. A teraz za 135 tysięcy złotych, czy tam 130 tysięcy, no nie kupicie Lexusa LS. Chyba że takiego, nie wiem, 15-letniego. Natomiast trzeba przyznać, że jeżeli chodzi o platformę, to rzeczywiście jest to platforma ETNGA, zupełnie nowa, zbudowana wyłącznie z myślą o Lexusach i Toyotach elektrycznych w grupie Toyota Lexus. Ten akumulator ma 71,4 kWh pojemności. Brutto, bo netto to 64 kWh, czyli różnica jest bardzo duża. Wynosi ponad 7 kWh, tak jakby 10% akumulatora było zarezerwowanych na rezerwę.
To, co pokazuje komputer pokładowy, jeżeli chodzi o zasięg, to pokazuje te 90%, a te 10% i tak daje Wam jakieś 40-50 km jeszcze zasięgu, przynajmniej po mieście, w miejskich warunkach. Więc chyba jest to auto z największą różnicą, jeżeli chodzi o pojemność brutto i netto, zarówno procentowo, jak i nominalnie. No może nominalnie znajdą się jakieś auta, ale te, które mają powyżej 100 kWh pojemności. Ładowanie niezbyt szybkie, bo nawet to mocne to jest 150 max, ale średnia pomiędzy 10 a 80% to będzie jakieś 100 kW. To pozwala od 10 do 80% naładować BZ4X jakieś 30 minut. Nie jest to spektakularny czas, ale nie jest też najgorzej. Jeżeli chodzi o ładowarkę pokładową, to w pierwszych egzemplarzach tam nie było nawet 7 kW mocy, tylko 6,6. Teraz już mamy 11 kW ładowarkę, w związku z czym możemy do pełna w domowych warunkach, używając siły, naładować ten akumulator do pełna w około 7 godzin. Od 10 do 100%. Czas niezły, pozwala nam to naładować do pełna baterię, na przykład w taryfie nocnej. Zasięg około 440, oczywiście według WLTP, do 500 km na przykład w mieście. Proszę bardzo, nie, to nie jest silnik elektryczny. Silnik elektryczny jest tam na dole, tutaj mamy ładowarkę pokładową, tu mamy inwertery, tu mamy cały osprzęt. Szkoda, że nie znalazło się tutaj miejsce na choćby mały frank, w którym moglibyśmy trzymać kable do ładowania, chociażby. No i sam silnik elektryczny, który jest tam między przednimi kołami, na przedniej osi, też nie jest niczym spektakularnym, ponieważ ma 204 konie i 266 Nm. I co jest rzadkością w przypadku elektryków, pędzi wyłącznie przednią oś. Natomiast występuje też w wersji 4x4 mode i wówczas te silniki elektryczne są na dwóch osiach, ale ten jest słabszy, tam jest dołożony dodatkowy, łącznie mają 218 koni mechanicznych, trochę podnosi to masę samochodu, obniża zasięg, więc przy tej cenie, szczerze mówiąc, brałbym przód. Macie więc w wersji 4x4 mode trochę więcej koni, 14 dokładnie, mniejszy zasięg, ale musicie za to zapłacić 10 000 złotych więcej, więc ja zdecydowanie brałbym z napędem naprzód, szczególnie, że realne zasięgi w przypadku tego auta odbiegają od tych 440 czy 500 km, które podaje producent i wszyscy wszem i wobec o tym piszą, więc nie czarujmy się. Mamy więc sytuację taką, że BZ4X nie imponuje zasięgiem, nie imponuje mocą, nie imponuje osiągami, nie imponuje na tle swoich konkurentów czasem ładowania, ale Toyota też wie, że ludzie nie kupują Toyoty ze względu na ich osiągi, no może poza modelami GR, ale kupują je ze względu na trwałość. I tak ma być w tym przypadku i najlepszym tego dowodem jest gwarancja na akumulator trakcyjny. 1 000 000 kilometrów albo 10 lat. Pod warunkiem, że robicie przeglądy w Toyocie. 1 000 000 kilometrów albo 10 lat na akumulator trakcyjny to chyba rekord na rynku. I oczywiście jest zastrzeżenie, że po 1 000 000 kilometrów ten akumulator może mieć 70% pierwotnej pojemności. Powiecie, no a też mi coś. Tylko policzcie sobie, to oznacza, że miałby stracić na przestrzeni 1 000 000 kilometrów, na dystansie 1 000 000 kilometrów 30% swojej pierwotnej pojemności. Podzielić na 10 to będzie tracił tylko 3% na 100 000 kilometrów. I to w pesymistycznym założeniu. Przy 200 000 to nadal będziecie mieli 94% pierwotnej pojemności akumulatora w najgorszym wypadku. Tak teoretycznie gwarantuje Wam Toyota. Więc naprawdę, jeżeli to udało im się osiągnąć i to na przykład przy szybkim ładowaniu tego samochodu, no to szacun. Natomiast żeby tę baterię utrzymać w dobrej kondycji, to wprowadzono tutaj pewne ograniczenia i ich trzeba być świadomym. Na początku być może, jeżeli interesujecie się motoryzacją, to słyszeliście o aferze, że BZ4X nie można naładować więcej niż raz dziennie z szybkiej ładowarki. No więc nie do końca tak było. To trochę inaczej wygląda. Dzisiaj jest tak, że możecie w ciągu tam powiedzmy podróży naładować go 5 razy z rzędu z maksymalną mocą na szybkich ładowarkach. Czyli jedziecie na przykład do Chorwacji, musicie się naładować 4 czy 5 razy, to auto przyjmie pełną moc, czyli te 150 kW, niemniej ona będzie spadała w miarę upływu czasu ładowania. Im pełniejsza będzie bateria, tym mniejsza będzie ta moc, czyli tak zwana krzywa ładowania. 5 razy, a potem auto rzeczywiście przy 6. razie, jak je podepniecie,
przy takiej podróży, no to ograniczy moc ładowania i to solidnie, bo do około 20 czy 30 kW. Ale następnego dnia, jak wstaniecie i będziecie wracali z tej Chorwacji, to już znowu będzie mogło przyjąć 5-krotnie najwyższą moc ładowania. Mówiąc jeszcze innymi słowami, ładowanie akumulatora z dużą mocą powoduje jego rozgrzewanie się i to mocne, a akumulatory nie znoszą wysokiego ciepła, ponieważ zachodzą w nich reakcje chemiczne, które obniżają ich wydajność i efektywność i powodują degradację. Stąd to ograniczenie, żebyśmy nie przegrzali akumulatora, bo jego przegrzanie w krótkim czasie oznacza zmniejszenie pojemności. Natomiast jak ładujecie sobie taką ładowarką zwykłą, na przykład 11 kW w domu, no to nagrzewanie nie jest w zasadzie kompletnie szkodliwe dla akumulatorów. Możecie wtedy ładować sobie nawet do 100%, tylko pamiętajcie, że po naładowaniu do 100% musicie od razu ruszyć, jechać w drogę. A jeżeli zamierzacie samochód zostawić na dłużej i ma dłużej stać, to ładować do 80% najlepiej i wtedy samochód bezpiecznie może sobie stać, nie szkodzi to akumulatorowi, nie jest przeładowany. Dobra, bagażnik. 453 litry pojemności i ma takie dziwne podwójne dno, gdybyście jednak chcieli jakąś wyższą walizkę przewieźć, no ale umówmy się, raczej to zbytek, więc można to umieścić tutaj, niewiele to zmienia na dobrą sprawę, a te kable, wrzucić sobie tam. Już. Ale jest tutaj za to miejsce na roletkę, zobaczcie. Tam wchodzi i pyk. To fajne rozwiązanie, bardzo. Czyli miejsce na roletkę jest. Zobaczcie, kanapa się w 2 poziomach pochyla. Jeden poziom i drugi poziom, więc jest takie wygodniejsze i bardziej wygodne położenie. Mamy tutaj zestaw JBL-a, więc w tym miejscu znalazł się jeszcze głośnik subwoofera. Tu jest jeden kluczyk, tu jeszcze oprócz tego haczyk, żebyśmy siatkę mogli sobie założyć, tylko wiem, na którą to jest siatkę. To jest na taką siatkę, którą tutaj sobie montujecie, w niej umieszczacie zakupy i nie latają. Fajne rozwiązanie, lubię. Nie lubię tego, że tutaj jest tyle plastików i to tak jakby nawet tej części na podłodze nie można było wyłożyć taką wykładziną. No tego nie rozumiem i nie kumam, natomiast w wielu samochodach się to powtarza. Już nie wspomnę o boczku, który też mógłby być śmiało przecież wyłożony taką wykładziną i koszt byłby całe, nie wiem, pół jena większy. Dobra. I tylko tak, bo tak, już widzicie, będziemy haczyli o roletę, więc duże walizki w ten sposób, ale nad pozostaje jeszcze naprawdę sporo miejsca. Tu nawet by weszły kabinóweczki na płasko, przynajmniej na tą walizkę, na tą może już nie. Tu troszkę miejsca, tam z boku, jest jak na 450 litrów, to bardzo przyzwoicie. Natomiast jak sobie zdemontujemy roletę, to już mamy dużo więcej możliwości. Tak. I tak, żółta na środek. I zobaczcie, jeszcze tutaj mamy przestrzeń. Widoczność jest super do tyłu, bo w zasadzie one są na równi z oparciem kanapy, więc nie zasłaniają niczego. I teraz tylko pytanie pozostaje, czy nam się to zamknie, bo szybę mamy mocno opadającą, którą nawet nie musiałem dociskać małym paluszkiem, tylko pięknie się wszystko zatrzasnęło. Więc jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, 450 litrów na papierze, a powiem Wam nieraz 500 litrów w samochodzie, a nawet więcej, mamy problem zapakować tak ładnie. Poproszę jeszcze mojego asystenta. Może być przecież do góry nogami, nie? 450 litrów bagażnika, 3 wielkie walizki, 2 małe kabinówki. Teraz będzie problem, bo ona tutaj się, na chwilę przytrzyma, ale tak to robi Łukasz Bąk. Jeszcze doszło. Tutaj to teraz jest bardzo dużo miejsca. To jeszcze mogę zjechać w dół. Fotel pasażera z możliwością regulacji wysokości. W Toyocie. Nie ma tu niestety zbyt dużo miejsca nad głową. Nawet tutaj z przodu. Zobaczcie. Tak to wygląda w moim przypadku. Musiałbym jeszcze bardziej pochylić do tyłu. I teraz mam mega komfortową pozycję. To już jest pozycja na drzemanie w fotelu pasażera. W moim przypadku. Naprawdę. Taka. I nawet głowa nie będzie mi uciekała do przodu. Chyba. Naprawdę tam byłem dobrze rozłożony, mam tutaj miejsce na kolana, natomiast wada taka, zobaczcie, że podłoga jest wysoko. Przez to, że tam mamy akumulator, to ta podłoga jest naprawdę dosyć wysoko. Zobaczcie, jak płaski jest tutaj próg ten wejściowy w stosunku do podłogi. Zazwyczaj to jest, wiecie, takie, nie wiem,
ze 20 cm, nie? Nie no, żartuję oczywiście. Takie takie powiedzmy powyżej 10, a tutaj nie wiem, czy mamy 4-5 cm i to nam podnosi tą podłogę i zobaczcie, siedzę tak naprawdę na tej kanapie, jakby wpadam w nią. Kolana mam wysokie, nie mam tutaj podparcia ud. Nad głową miejsca, no tak na zaś bym powiedział. Natomiast oparcia w tym momencie mamy ustawione w tej bardziej spionizowanej pozycji, żeby więcej weszło do bagażnika i powiem Wam, że jest wygodnie. To jest takie, to one nie są pionowe, one są jak w normalnym samochodzie. Dopiero mogę, tu pociągnąć i jeszcze bardziej je sobie pochylić. I teraz mam jeszcze gorzej z miejscem nad głową, bo zobaczcie, tu się pojawia to wybrzuszenie, w tym miejscu, gdzie chowa się roleta. Więc polecam zdecydowanie wersję bez szklanego dachu i w podstawowej za 128 albo za 138, jak nie zezłomujecie swojej Super MK4, nie zdecydujecie się na to tego miejsca będzie więcej w podstawowej wersji i z tego względu też Wam ją polecam. Co poza tym? Poza tym strasznie brzydko wyglądają tutaj te gniazda USB-C i to ogrzewanie foteli. Zobaczcie, normalnie z diodami takimi i takie przyciski jak rodem z lat 80. i to samo jeżeli chodzi o gniazda USB-C. My mamy oczywiście wersję wyższą, więc w tej wersji wyższej jest taka tapicerka ala skórzana, ale powiem Wam, że w dotyku ona przypomina do złudzenia skórę i to taką miękką, przyjemną, fajną, więc nie jest to taka cerata, jak czasami bywa w tych samochodach ze sztuczną, z ekoskórą. Podłokietnik jest stabilny i szeroki, oprócz dwóch uchwytów na kubek. Ma jeszcze tutaj coś, w czym możecie na przykład trzymać sobie telefon. Trzask natomiast minus za brak kanapy składanej w takich proporcjach 40-20-40, tylko mamy 40-60 i nie ma nawet rękawa na narty, więc żadnych dłuższych przedmiotów i 4 pasażerów jednocześnie nie przewieziecie, tylko musicie 3, już tak, bo złożycie którąś część. Natomiast jest to zdecydowanie mniej praktyczne rozwiązanie. Miłe zaskoczenie to materiały użyte do wykończenia, bo tak jak na przykład Corolla Cross czy Yaris Cross na tylnych drzwiach są całkowicie plastikowe, to tutaj powiem Wam, jest nawet to podszybie miękkie. Ta część jest tutaj mięciutka. Tu mamy jakąś chromowaną wstawkę. Dużo jest tutaj tego piano, którego nie lubimy, bo się rysuje, ale przynajmniej ładnie wygląda. I klameczka. Jak tak w nią stukam, to mówię, kurna, z jakiegoś tytanu zrobiona. Ale nie, to jest plastik, ale plastik pociągnięty jakąś farbą, jakąś specjalną strukturą, która naprawdę całkiem nieźle udaje metal. Plus za całkowicie zasłonięte progi, to do tego stopnia, że zobaczcie, tutaj się pojawia uszczelka na dole i cały ten próg jest płaściutki, zakryty i czyściutki. Tutaj gram nawet piachu i błota się nie dostaje, w związku z czym nie utytłacie sobie nogawek jak wsiadacie. Z przodu dokładnie tak samo jak z tyłu. Dużo piano, klasyczne przyciski, taka sama klameczka, możliwość programowania, zapamiętywania pozycji foteli. No i powiem Wam, że jeżeli chodzi o jakość, to naprawdę jest tutaj całkiem nieźle, nie ma czego się czepiać, choć gdzieniegdzie plastik jest taki chropowaty, niezbyt przyjemny. Tutaj też to nie do końca jest dobrze zmontowane wokół tych zegarów, ale już same zegary, kolumna kierownicy i konsola na przykład środkowa trzymają się świetnie. Gdzieniegdzie, tak jak mówię, te plastiki są takie se. Za to plus na przykład, zobaczcie, możecie tu 2 butelki wody wsadzić generalnie i to jedną taką 1,5 litrową wysoką, bo wejdzie w kieszeń. Tutaj jest tak jakby kontrowersyjnie, powiedziałbym kosmicznie. Też można użyć takiego sformułowania, a to ze względu na nietypowy jednak, jak na Toyotę, bardzo design tej deski rozdzielczej, konsoli środkowej, i generalnie całości. I tym też na tle innych Toyot BZ ma się wyróżniać. Nie tylko kontrowersyjnym nieco wyglądem zewnętrznym, tak jak te wspomniane wcześniejsze pierwszy Mirai i Prius plug-in, natomiast tutaj w środku też jest kontrowersyjnie, tak można powiedzieć. Ale małe koło kierownicy i dobrze widoczne te zegary. One tak jednocześnie pełnią funkcję jakby i head-upa, i klasycznych zegarów i może nie imponują swoją grafiką, niemniej można to sobie zwinąć i teraz jest trochę lepiej, ale są naprawdę mega praktyczne. Patrzycie przed siebie i generalnie wystarczy trochę tylko wzrok obniżyć i je widać. One są pokryte specjalną powłoką, która powoduje też, że nawet jak świeci ostre słońce, to są
są bardzo dobrze widoczne, więc za to to naprawdę spoko rozwiązanie. No może można było trochę inaczej to jakoś zaprojektować. Francuzi też przecież robią w Peugeotach i Citroenach wyżej uniesione te zegary, ale tam jest to bardziej finezyjne. No tutaj wielki ekran. W podstawowej wersji, to jest ważne, macie mniejszy, bo tylko 8-calowy. Tutaj jest już chyba 10 albo 12 cali, ten większy, ale już jeden i drugi mają też te nowocześniejsze multimedia. Jest tutaj OTA, czyli możliwość aktualizacji z chmury, zarówno nawigacji, jak i systemu wsparcia oraz interfejsu samych tych multimediów, plus za to, że mamy klasyczny panel klimatyzacji i klimatyzacja dwustrefowa jest w standardzie też w najtańszej wersji Comfort. Nie ma w tamtej wersji niestety ogrzewania foteli i wentylacji foteli, jaką tutaj mamy, ale co ciekawe, słuchajcie, tutaj oprócz ogrzewania foteli mamy też tak zwane ogrzewanie promiennikowe, czyli żeby zaoszczędzić energię z akumulatora, to ogrzewani jesteśmy tutaj, tą częścią deski rozdzielczej i tutaj przy miejscu pasażera też jest zamiast schowka taki panel jakby, który emituje to ciepło promiennikowe i Wam ogrzewa generalnie tą dolną część ciała, tak można powiedzieć, a oprócz tego plecy Wam grzeją fotela i grzeje Wam tutaj dupeczka, więc wszystko to powoduje, że przy obniżeniu temperatury takiej klasycznej klimatyzacji i zaoszczędzeniu energii z akumulatora nadal jest Wam ciepło, ale ja wolę zdecydowanie po prostu, tak jeździć się powinno elektrykiem z normalną temperaturą. Jest tutaj pompa ciepła, więc ona trochę też tego ciepła odzyskuje od silników, od akumulatorów, więc powinno być nieco niższe zużycie energii. Co poza tym? No poza tym klasyczne przyciski do wielu funkcji, które tutaj mamy, co też mi się podoba, bo czy Eco Mode chcecie włączyć, czy asystenta parkowania, czy podgląd z kamer, to macie do tego fizyczne przyciski, a nie musicie tego wszystkiego wyłącznie obsługiwać z poziomu ekranu. Jeżeli chodzi jeszcze, wracając do samego ekranu, tutaj tego, no to oczywiście macie pewne ustawienia dotyczące samochodu, wynikające z faktu, że macie samochód elektryczny, czyli możecie na przykład sobie ustawić prąd ładowania, czy 16A, czy 8A, czy maksymalny limit ładowania ustawić na 90, 80, 70, 60%, moc ładowania nawet taką maksymalną ograniczyć na stacjach szybkiego ładowania, czy to do 125, czy 100, czy 75, jeżeli chcecie jeszcze bardziej zmniejszyć degradację baterii, czyli zachować dłużej ją w idealnej kondycji i w idealnych warunkach. No i jeszcze harmonogramy ładowania, czyli na przykład jak sobie przyjeżdżacie do domu i chcecie ładować od godziny 22 dopiero, bo wtedy jest tańsza taryfa, to ustawiacie 22, harmonogram już jest zrobiony, wprowadzony. Natomiast możecie też sobie zakończyć ładowanie o godzinie na przykład 6 rano albo nawet o 8 rano, bo wiecie, że dokładnie o tej godzinie będziecie wyjeżdżali z domu w trasę. I to jest największa zaleta chyba. Prosto i czytelnie i naprawdę łatwo się to wszystko bardzo wprowadza. Natomiast niestety nie działa tutaj tak zbyt dobrze ten planer ładowania połączony z nawigacją. Ale może mamy oczywiście stację ładowania, tak? Możemy wyświetlić je sobie na mapie. Proszę, to są tutaj tylko szybkie ładowanie na przykład, albo i tylko dostępne ładowarki. No i mamy. No i powiem Wam na przykład, że tutaj w Grodzisku już jest kilka szybkich ładowarek, których niestety ta mapa nie uwzględnia i nie pokazuje. Tu na przykład jest taka setka, czy tam 150, więc jeszcze jej tutaj nie ma. Jak sobie kliknę to co mi tu pokazuje, tylko trasa pokazuje, ale nie pokaże mi już, jaka to jest konkretnie ładowarka i z jaką mocą będę mógł się tam naładować, nie? Jak wrzucę trasę, to co? Pokaże mi informację o celu? Nie, pokazuje tylko, że jest ładowarka, ale nie pokazuje absolutnie, jakie mam tam parametry na tej ładowarce. Nieźle się trzyma ta konsola środkowa, mimo że jest wisząca i tu jest bardzo dużo miejsca. Zobaczcie, jeszcze. Nie mamy tutaj schowka, no ale tu możemy tę przestrzeń sobie zagospodarować dodatkowo. Tam nawet można sobie wsunąć chyba telefon, z tego co widzę. Gdzie jest w ogóle mój telefon? Mój telefon, jest tutaj mój telefon, więc chyba można sobie tam trzymać telefon, jakiegoś szpargała. Tu mamy gniazdo zapalniczki, tu mamy jedno gniazdo USB-C, tu mamy drugie gniazdo USB-C. Oprócz tego mamy tutaj taką klapeczkę i tutaj mamy ładowarkę indukcyjną i gniazdo USB zwykłe, gdybyśmy chcieli sobie podłączyć Apple CarPlaya po kablu, chociaż można zrobić to także normalnie bezprzewodowo. No, taka ładowareczka tutaj taka
dziwna, no ale spełnia swoją funkcję. Jak podłokietnik przesuniemy, to nie widzimy uchwytów na kubki. Są dopiero po odsunięciu. Tu jeszcze jakaś półeczka. Bardzo głęboki schowek. Tylko szkoda, że plastikowy mega, ale tam jest bardzo głęboko. No i macie tam tą wkładeczkę. Ta wkładeczka już jest z wykładzinką, tylko też zamiast porządną zrobić wykładzinkę, to docięli coś takiego w komforcie. No ale 138 tysięcy złotych, nie wiem, albo 128, jak zezłomujecie swoją starą, nieekologiczną Suprę MK4. A to sobie możecie, o, tutaj umieścić szpargały, nie latają. No i znowu dużo piano i dużo tego szkła, na którym widać już ślady użytkowania. Można to okleić, można to oczywiście wozić szmateczkę i o to dbać i pielęgnować. Fajna, mała kierownica, wszystkie przyciski dobrze widoczne. Te zegary też w moim przypadku dobrze widoczne przede mną. Natomiast sama kierownica naprawdę taka fikuśna, tak bym powiedział. Trochę jak w Mini, trochę jak w Gokarcie. Fajna, ja lubię takie akurat małe. Pierwsza rzecz, jak wsiadacie i ruszacie i pada i słyszycie, że jakby szyby były otwarte. A to efekt tego, że jak popadało i jest mokro, to tutaj słyszycie nie silnik, nie szumy powietrza upływające na dwozie, tylko słyszycie generalnie opony jadące po tym mokrym, czyli od niestety podwozia nie jest to zbyt dobrze wyciszony samochód. Porównałbym go w Tesli, tak jest, tej mojej starej poprzedniej trójce, starej w sensie przedliftowej. Natomiast bardzo fajnie działa predykcyjna rekuperacja, czyli w momencie, kiedy przede mną pojawia się samochód i on zaczyna hamować, to do pewnego momentu również samo hamuje BZ4X. Dopiero ta końcowa faza hamowania, tam od 15-20 na godzinę, musi się odbywać przy pomocy hamulca nożnego. Ale też macie opcję wejścia sobie w tryb hamowania one pedal. Wystarczy, że o, proszę, to tutaj sobie wciśniecie i teraz macie one pedal. Teraz w momencie, kiedy zdejmę nogę z pedału gazu, to samochód niemal do zatrzymania. Ale też nie tak do totalnego zatrzymania, bo zobaczcie, o, powolutku jeszcze się toczy, więc znowu na samym końcu też jeszcze musicie nacisnąć hamulec, niemniej rzeczywiście wytraca prędkość tak dosyć zauważalnie. Ale ja akurat korzystanie z one pedal bardzo lubię w mieście, w trasie już niekoniecznie, wtedy lepiej go wyłączyć i fajnie, że to możecie tutaj zrobić sobie jednym przyciskiem, tu w komputerze niczego się nie ustawia. Myślałem, że jak na Toyotę będzie tutaj zdecydowanie za miękko, ale jest naprawdę tak jędrnie. Nieźle wybiera te nierówności, natomiast charakterystykę ma taką pośrednią, powiedziałbym, pomiędzy komfortem a takim sportowym ustawieniem. Nie dobija oczywiście, ale jest po prostu sprężyste. O, tak bym zdecydowanie je nazwał. Zawieszenie oczywiście klasyczne, żadnych... O, jaka wiewióra! Żadnych aktywnych amortyzatorów, żadnej pneumatyki, tylko po prostu wahacze z przodu, nie, przepraszam, z przodu w ogóle kolumny MacPhersona, z tyłu wahacze, normalne sprężyny, normalne amortyzatory, nic się nie utwardza, niczego bardziej miękkim zrobić nie można. No i to by było na tyle generalnie, jeżeli chodzi o wrażenia z jazdy tym samochodem. Nie, to nie jest żart, mówię absolutnie całkiem poważnie. To jest po prostu Toyota pod względem jazdy i prowadzenia. Poza jednym wyjątkiem. Wciskacie pedał gazu w podłogę i mówicie, łoż ty w mordę. To naprawdę się nieźle zbiera. No i nie ma jak w Toyocie, wiecie, że wzmaga to takie przyspieszenie fakt, że nie jest tu jak w hybrydach, że ten silnik spalinowy się załącza, wchodzi na wysokie obroty i na tych obrotach się utrzymuje. Tylko po prostu wciskacie pedał gazu, a teraz byliśmy jeszcze w Eco Mode. Zobaczcie, jadę 40, wciskam pedał gazu w podłogę i pierwsze co robi, to się włącza kontrola trakcji. Na szczęście ona, słuchajcie, działa tak, że nie wyszarpuje Wam w ogóle kierownicy z rąk. Więc przy 70 i 80 jeszcze się włącza. No to jest właśnie efekt tego, że zastosowano w samochodzie ze stosunkowo wysokim momentem obrotowym, a przede wszystkim z tym momentem dostępnym od zera, bo to jest położenie nogi i macie od razu 266 Nm. No i on traci trakcję. Dlatego wolałbym, żeby oczywiście silnik był z tyłu ten główny, bo wtedy jak przyspieszam, dociążam ten tył samochodu, tam mi on siada, mam lepszą przyczepność i lepiej jest przekazywana ta moc. No możemy zapomnieć w związku z tym o tym, że my dzisiaj tutaj osiągniemy tym samochodem 7,5 sekundy do setki, a tyle deklaruje producent, że w tyle jesteśmy w stanie 0-100 zrobić przednionapędowym BZ4X-em. Czteronapędowy w nieznacznie krótszym czasie to robi 6,9. Dzięki temu właśnie, że ma też tylną oś pędzoną.
No ale w takich warunkach dzisiaj, jako w takich pogodowych, no zdecydowanie szybszy byłby niż przednionapędówka. Ale znowu, i tu wracam do, po pierwsze, mentalności ludzi, którzy jeżdżą Toyotami, może nawet nie tyle mentalności, tylko ich oczekiwań w stosunku do Toyoty. No to nie ma tutaj oczekiwań, że ja będę deptał za każdym razem ten pedał gazu. To bez względu na to, czy kupują wersję hybrydową, czy hybrydową plug-in, czy elektryczną, to zawsze jest to ten charakter spokojnej jazdy. Więc nie wydaje mi się, żeby tu komukolwiek się w tym samochodzie normalnemu włączała kontrola trakcji przy takiej pogodzie. Znaczy nawet nie będzie miał świadomości, jeżeli ona zadziała, a będzie i tak jeździł tak, że nie będzie się po prostu włączała. Nie ma w tym lusterku wstecznym tej wajchy do przestawiania go, wiecie, żeby nie raziło, bo lusterko wsteczne jest samo ściemniające. Wycieraczki z tyłu mi brakuje. I to mówię całkiem serio, tam to, że to zostało aerodynamicznie zaprojektowane, większa prędkość ma te krople usuwać, to nie wiem jaka to musi być prędkość, jadę 80 i one wszystkie stabilnie sobie grzecznie na tej szybie spoczywają. Więc jak 180 potem pojedziemy na niemieckiej autostradzie, to sprawdzę, czy ją oczyści. A tak serio, to naprawdę brakuje tutaj tego przełącznika i wycieraczki tam z tyłu, żeby machnęła i te krople deszczu wszystkie nam zdjęła i poprawiła widoczność, chociaż widoczność w samym samochodzie generalnie jest świetna. Te słupki nie są zbyt szerokie. Tutaj mamy jeszcze taki mały wizjerek, który ułatwia nam widoczność pomiędzy lusterkiem a tym słupkiem, a bardzo duże są same w sobie lusterka. Naprawdę, jak łopaty do odśnieżania. Super w nich widać. Do tyłu widoczność w lusterku wstecznym świetna. Jedynie po przekątnej do tyłu dosyć ograniczona ze względu na bardzo, bardzo szeroki ten ostatni słupek, czyli C, nawet łamane na D, tak bym powiedział, bo tam są takie też małe wizjerki, podobne trochę do tych wielkościowo. Nie ma podparcia bocznego tylko w tych fotelach, no ale tak jak powiedziałem, to nie jest auto do szaleństw po zakrętach. I przejechaliśmy ponad 10 km. No, z niewielkimi prędkościami, ale parę razy pokazywałem Wam też, jak zrywa przyczepność, więc naprawdę tam butowałem. Średnie zużycie energii mamy 22 kWh na zimno, jest okrutnie dzisiaj na zewnątrz 6 stopni, ale takie przenikliwe skandynawskie zimno i więc musimy, cały czas się grzejemy, 21 stopni, niczego nie wyłączamy. Więc całkiem przyzwoity wynik i tak zrobicie 300 km powiedzmy, jeżdżąc sobie bocznymi drogami do 90 km na godzinę, trochę przez miasto. No myślę, że byłoby tam, nie wiem, z 18-19, bo jak tak butowaliśmy kilka razy, no to wiadomo, że to zużycie energii rośnie. No ale tutaj zobaczcie, tylko trochę dodaję tak naprawdę tego gazu i od razu włącza mi się ta kontrola trakcji, ale tak jak mówię, na kierownicy tego nie czuję. Nie czuję też oczywiście słuchowo, nie słyszę tego słuchowo, bo no pcina nie jest tak jak w samochodzie spalinowym, który przymyka przepustnicę po prostu i tak jakby go specjalnie dławi, tylko tu się to odbywa elektroniką i silnikiem elektrycznym samym w sobie. Więc nie czuć tego tak bardzo jak w samochodach spalinowych, tego działania kontroli trakcji. Oprócz tego, że nam pada, to jedziemy po betonie, to jedziemy po mokrym, to nie jest to super wyciszony samochód od spodu i przy 120 zobaczymy, jak będziemy tutaj głośno mieli. To jest dopiero drugie auto, które sprawdzamy naszym nowym sprzętem. Pierwsze, jakie sprawdzaliśmy, to było, jeżeli dobrze pamiętam, to była Skoda Kodiaq w wersji plug-in. I miała chyba coś 68, tak mi się wydaje. (69-70) to powiem Wam, jak na to, że leje, że deszcz słyszymy na przedniej szybie, że jedziemy po betonowej, mokrej nawierzchni, to jakiś taki zaskakująco dobry wynik, bym powiedział, jeżeli Skoda Kodiaq miała, która wydawała się cichsza zdecydowanie niż to auto. Tak w subiektywnych odczuciach, ale może mnie się z uszami coś stało przez ten tydzień. Proszę bardzo, to jest zużycie energii na naszym testowym odcinku. Prędkość 120-125 na godzinę. Niesprzyjające warunki atmosferyczne zdecydowanie, bo pada, bo zimno. I mamy 24,5 kWh, co oznacza, że w praktyce w takich warunkach przejedziecie około 260 powiedzmy kilometrów z prędkością ekspresową. No nie jest to imponujący wynik, no oczywiście, że nie jest, no nie będziemy tutaj zaklinali rzeczywistości. No więc może dla odmiany posłuchamy sobie muzyki, co Wy na to? Połączono,
Mało satelitów na razie widzi. No cóż, trybu sportowego tutaj nie mamy. Możemy wyłączyć kontrolę trakcji. Nie wydaje mnie się to dobrym pomysłem, szczerze mówiąc. No mamy ready. No i co? No i trzeba jechać. Nie ma co się obcyngalać. Wyłączę może tą automatyczną one pedal. Może to co, klimę wyłączyć? Nie. Dobra, O, ale widzicie, na przykład na początku, słuchajcie, przy takim ruszeniu tak ograniczył sobie skubany moc i moment obrotowy, że ani na chwilę nie włączyła się kontrola trakcji. Czyli przy takiej procedurze startu od zera on nawet nie używa kontroli trakcji, tylko ogranicza sobie moc na silniku. Fajne, bo to jest wtedy płynne, takie liniowe, nie zrywa przyczepności i wynik to 8,3. Jak na pierwszy pomiar, na mokrej nawierzchni. Tym razem nie będę kładł nogi na pedale hamulca, bo wtedy zrobiłem tak, że trzymałem nogę na pedale hamulca, dodałem gazu, a teraz po prostu puszczę. I też sobie zobaczcie, wyraźnie czuć, że sobie ją ogranicza. I fajnie to robi, naprawdę fajnie to robi. Ciuteczkę gorzej, 8,5 sekundy. Natomiast zobaczymy teraz jeszcze w jednym ustawieniu, bo aż mnie to zaintrygowało, powiem Wam. 8,49 teraz i zróbmy to jeszcze raz. I nadal, słuchajcie, nic, nie zabuksowało kółeczko, żadne, nawet na sekundę. I 8,4 wynik. No to teraz ciekaw jestem, czy na suchym byłby ten wynik lepszy, czy byłby taki sam, bo to jest zagadka. Wrażenie naprawdę jest spoko. W ogóle do 50 to jest, zobaczcie, 50. Raz, dwa. Potem on tak jakby powyżej 80 troszeczkę nam słabł. 8,58. Powtarzalny jest. To teraz przez chwilę porozmawiajmy o pieniądzach. 138 tysięcy złotych i naprawdę całkiem spora liczba osób się łapie wtedy na ten samochód. Prowadzący działalność gospodarczą nie mają limitu nawet kilometrów, bo mają 30 tysięcy złotych dopłaty, albo rodziny, jeżeli nie mają firmy z kartami dużych rodzin, czyli trzeba mieć 2+3 mieć. Ci, którzy mają trochę mniej liczne rodziny, a nie mają działalności gospodarczej, też mogą liczyć na dopłatę, ale niecałych 20 tysięcy złotych. Wtedy cena to powiedzmy 140 tysięcy złotych takiego BZ4X. No i jeszcze mamy tę dodatkową korzyść, jeżeli zdecydujemy się zezłomować przy zakupie tego auta swoje stare auto, swojego starego grata, czyli na przykład nieekologiczną Toyotę Supra MK4, oczywiście targę w manualu i z turbo, bo tylko takie interesują złomiarzy. I 128 tysięcy tam te 900 zł albo 138 900, no to mówię, to będzie taka cena za podstawową wersję, w której mamy automatyczną klimatyzację, mamy już nawigację, ale na 8-calowym ekranie, ale mamy światła LEDowe, mamy ten ekran, materiałową tapicerkę skórzaną, ale bezkluczykowy dostęp, na przykład już wszystkie systemy wsparcia, kamery cofania, czyli generalnie to, co jest najpotrzebniejsze do normalnego, codziennego funkcjonowania z takim samochodem mamy, łącznie z kablami do ładowania. Więc naprawdę to czyni ten samochód wartym rozważenia. Bo kiedyś, jak trzeba było płacić powyżej 200 za elektryki, no to naprawdę, sam wiem, jak kupowałem elektryka, to pierwsza rzecz, na którą zwracałem uwagę, to była cena. Ja wiem, są samochody, które budzą zdecydowanie większe emocje, nawet elektryczne w Was, bo są mocniejsze, bo są zdecydowanie szybsze, bo fajniej wyglądają, bo się lepiej ładują, bo mają większe zasięgi. Ten samochód nie imponuje osiągami, nie imponuje czasem przyspieszenia do setki, nie zaimponuje Wam zasięgiem, nie zaimponuje czasem ładowania na ładowarce szybkiej. No trudno tutaj wskazać mocną stronę Toyoty BZ4X, jeżeli chodzi o napęd elektryczny. Poza tym jednym, że macie gwarancję na 1 000 000 kilometrów albo 10 lat i naprawdę podobno dopracowano ten akumulator tak, żeby jego degradacja była minimalna, w zasadzie dla Was nieodczuwalna przez pierwszych 200-300 tysięcy kilometrów. Więc jak rozpatrujemy to auto jako alternatywę na przykład dla crossovera miejskiego pokroju Yarisa Cross albo nawet takiej Corolli Cross, którą się jeździ głównie po mieście i często jest to drugie auto w rodzinie, brałbym i się nawet nie zastanawiał za te pieniądze.
Szczególnie, że koszty użytkowania tego auta, jeżeli będziecie ładowali je u siebie w domu, to powiem Wam 64 kWh, powiedzmy 70 pobierzecie, to zapłacicie za to jakieś 80 zł, za te 80 zł przejedziecie, niech będzie 300 km, zimą 400 latem. Idzie lato, 880 zł, 400 km, po 20 zł za 100 km. To jest tak, jakby Wasze spalinowe auto zużywało 3 litry paliwa. Dziękuję za uwagę, do widzenia.